Szanowni Państwo, z tej strony Piotr Soczówka i zapraszam do obejrzenia filmu z kilkoma ciekawymi sytuacjami z meczów, które odbyły się w ostatni weekend. Ponownie obejrzymy kilka akcji z decyzjami, które mogą być w jakiś sposób kontrowersyjne lub z faulami, na które chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę. W pierwszej sytuacji popatrzymy na oznaczonego zawodnika. Zawodnik ten w trakcie kopnięcia otrzymał bardzo silne uderzenie i na boisku pojawiła się flaga za nielegalny blindside block. Z tą sytuacją związanych jest kilka aspektów. Po pierwsze, pojawia się pytanie, czy ten blok faktycznie spełnia wszystkie wymogi faulu. Jak widzimy na nagraniu, blok jest wykonany przynajmniej częściowo z przodu zawodnika blokowanego, a więc nie wydaje się, aby został zainicjowany całkowicie poza polem widzenia tego zawodnika. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z definicją blindside block to nie tylko blok, którego zawodnik nie mógł zobaczyć, ponieważ został wykonany z boku bądź z tyłu, ale także inny blok, przed którym zawodnik nie może się obronić. Wydaje się, że zawodnik blokowany w tej akcji całą uwagę skupił na zawodniku z piłką, patrzył głównie na niego i biegł w jego stronę, aby go powalić. Zatem pomimo tego, że uderzenie jest przynajmniej częściowo z przodu, to wygląda na to, że zawodnik blokowany dostrzegł nadchodzący blok za późno, aby mógł w jakikolwiek sposób się przed nim obronić. Oczywiście można powiedzieć, że zawodnik, który chce powalić zawodnika z piłką, powinien spodziewać się tego, że może zostać zablokowany, ale taki blok powinien być wykonany ze mniejszą siłą, np. z użyciem dłoni. Korzyść z takiego bloku dla drużyny odbierającej byłaby taka sama, ale sam blok byłby o wiele mniej niebezpieczny dla zawodnika blokowanego. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i intencją, która stała za wprowadzeniem faulu nielegalny blindside block, taki kontakt jest faulem i flaga była słuszna. Kolejny aspekt tej akcji związany jest z ewentualną dyskwalifikacją zawodnika blokującego. Sam nielegalny blindside block nie wiąże się z automatyczną dyskwalifikacją. Zawodnik może zostać wykluczony tylko jeśli jednocześnie popełnia foul targeting. Zawodnik otrzymujący blindside block jest zgodnie z przepisem zawodnikiem bezbronnym, a zatem nie może zostać zaatakowany mocnym kontaktem w okolicy głowy lub szyi. Z tego nagrania niestety trudno jednoznacznie ocenić, czy blok jest wykonany tak wysoko lub czy został wykonany wierzchołkiem kasku. Jeśli któryś z tych warunków byłby spełniony, to zawodnik powinien zostać dyskwalifikowany, a w przeciwnym wypadku dyskwalifikacja nie powinna mieć miejsca. Należy jeszcze podkreślić, że w futbolu amerykańskim z zasady kontuzja jednego z zawodników nie daje sędziom możliwości zatrzymania toczącej się akcji. W oglądanej sytuacji na boisku pojawiła się flaga za utrudnianie możliwości złapania kopnięcia. Zgodnie z przepisem 6.4.1, jeśli zawodnik drużyny odbierającej jest ustawiony do złapania kopniętej piłki, to musi otrzymać możliwość złapania bez przeszkód. Faul ma miejsce, jeśli zawodnik drużyny kopiącej dotknie zawodnika odbierającego lub znajdzie się w strefie 1 yarda przed tym zawodnikiem, zanim zawodnik odbierający dotknie piłkę. Ta ochrona wygasa w momencie, gdy piłka dotknie ziemi, chyba że jest kopnięta z podstawki bezpośrednio w ziemię i następnie wznosi się tak, jakby kontaktu z ziemią nie było, lub po dotknięciu piłki przez zawodnika drużyny odbierającej. Trzecia sytuacja związana jest z blokiem poniżej pasa. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika. Zawodnik ten wykonuje niski blok na swoim przeciwniku. W futbolu 11-osobowym ten blok byłby zapewne legalny, bowiem wydaje się, że jest wykonany dokładnie 5 yardów poza strefą neutralną. Drużyna obrony w 11 może blokować 5 yardów przed i poza tą strefą. Pamiętajmy natomiast, że w futbolu 9-osobowym zakazane są wszelkie bloki poniżej pasa, poza blokiem na zawodniku z piłką i taki kontakt jest faulem. W oglądanej sytuacji mieliśmy flagę za atak na zawodnika podającego.
sam kontakt nie jest wykonany późno, a zawodnik obrony próbuje zablokować podanie, natomiast zgodnie z mechaniką sędziowską i wytycznymi oceny tego faulu, w zasadzie każdy kontakt zainicjowany w okolicy głowy zawodnika podającego jest faulem. Jeśli zawodnik obrony wyskakuje w taki sposób, aby zablokować podanie, to po prostu musi uniknąć kontaktu w głowę. Nie ma tutaj także znaczenia, czy zawodnik obrony faktycznie dotknął piłkę, czy nie. Pamiętajmy, że zawodnik podający w futbolu ma dość szczególną ochronę i taki kontakt w okolicy głowy musi wiązać się z flagą. Pozostajemy w obszarze przewinień osobistych i zobaczymy przykład faulu horse collar tackle, czyli powalenie za kołnierz. Zgodnie z przepisem 9.1.15 faul ma miejsce, jeśli zawodnik z piłką lub symulujący jej posiadanie zostanie złapany za kołnierz z tyłu koszulki lub za obszar na koszulce, w którym zwykle umieszcza się nazwisko zawodnika, bądź powyżej, i następnie zostanie pociągnięty do ziemi. Nazwa tego faulu może być nieco myląca, bowiem zawodnik nie musi zostać całkowicie powalony lub sprowadzony do ziemi, wystarczy, że dojdzie do jakiegoś nagłego ugięcia kolan w wyniku tego pociągnięcia. Dokładnie tak, jak to miało miejsce w oglądanej sytuacji. Zgodnie z wyjątkiem do tego przewinienia nie ma faulu, jeśli zawodnik potencjalnie faulowany znajduje się w strefie tackli. Na koniec zobaczymy jeszcze przykład nielegalnego kontaktu przy podaniu. W zeszłym tygodniu omawialiśmy już jedną akcję z tym faulem, wtedy powiedziałem jednak, że faul wyglądał dość nietypowo. Z kolei w obecnie omawianej sytuacji faul jest o wiele bardziej oczywisty. Zawodnik obrony, po tym jak został wyprzedzony, nie patrzy już na piłkę, jest do niej ustawiony plecami, a w pewnym momencie wręcz obejmuje zawodnika ataku, odcinając i odpychając go od nadlatującej piłki. Faulujący zawodnik nie chciał sam łapać podania, a jedynie przeszkodzić zawodnikowi drużyny ataku. Nielegalny kontakt nie ulega tej wątpliwości i flaga była słuszna. W tym filmie to już wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z nami np. poprzez fanpage Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Futbolu Amerykańskiego na Facebooku lub przez e-mail. Postaramy się oczywiście wyjaśnić wszelkie pojawiające się wątpliwości. Zapraszamy także do oglądania naszych filmów w kolejnych tygodniach. Wszystkim drużynom życzymy powodzenia w dalszej części sezonu i do zobaczenia na boiskach.